Czy sądzi pani, że social media wypaczają obraz relacji międzyludzkich? Zdecydowanie. Dobre pytanie. No, ja zawsze, że tak powiem, szczyciłam się tym, że jakoś nie dawałam się wciągnąć w te social media i zrobiłam niby o tym film, ale robiąc na przykład research na temat Oliwii, głównej bohaterki filmu, bardzo mnie to dziwiło, to co się dzieje, ten cały świat influencerów i to jak się zachowują i to jakie zabawne rzeczy mogą reklamować. Ale ostatnio przez długi czas zachęcano mnie, żeby założyć Instagrama. Mówili, no jak, to jesteś animatorką i nie masz Instagrama, no tak nie może być. I właśnie to tak bardzo na świeżo 2 tygodnie temu założyłam i jestem przerażona, jak bardzo wciąga. Myślałam, że ja potrafię się temu opierać, a teraz sprawdzam liczbę followerów i lajki, więc tak, trochę wypacza i czasem bardziej mnie interesuje to, co jest tam na ekranie, niż żeby zobaczyć, kto jest tu obok, czy może warto zagadać w prawdziwym świecie. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę mało kto jest na to odporny. Jeśli chodzi o aplikacje randkowe, na szczęście nie musiałam mieć z tym tak dużo do czynienia, ale jak słucham historii koleżanek, ojej, na pewno lepiej poznawać ludzi w prawdziwym świecie. I właśnie ten film o tym jest. Właśnie w tych aplikacjach randkowych, jest trochę takie mam odczucie, trochę jak na Amazonie. Ludzi traktuje się trochę jak towar. Czy spełnia ten warunek, czy jest wystarczająco wysoki, atrakcyjny, jaki ma samochód, jakie coś. I ten film trochę właśnie o tym jest, że ona sobie chce zaprojektować tego idealnego partnera. A tak naprawdę to nie jest prawdziwe. A nawet w tym świecie wirtualnym system tego nie wytrzymuje. Musi się załamać, coś musi pójść nie tak. W filmie Ona świat wirtualny przyniósł więcej szczęścia niż smutku. Czy ten internet jest tak zły, jak mówią? Dobre pytanie. Ona to było to, że on się zakochuje, ona nie istnieje, nie? W tym filmie. No właśnie. Nie pamiętam, jak to tam było, ale on się zakochuje i ona jakoś tam chyba spełnia te jego potrzeby, nie? Emocjonalne. No właśnie, żyjemy w jakim świecie żyjemy i może trzeba to jakoś tak embrace, jakoś to ogarnąć, nie? Dlatego teraz założyłam tego Instagrama, bo myślałam, kurczę, tyle ludzi, i zauważyłam, że tam jest tyle sztuki i tyle twórczości, tyle rzeczy, które mnie omijało, jak na tym nie byłam. Więc teraz staram się, wydaje mi się, dobrze utrzymać ten balans, żeby może te social media jakoś wspierało to normalne życie, albo to, co się robi w normalnym życiu, jakoś lansowało, żeby móc robić to, co się kocha, żeby jakoś to móc promować, ale żeby nie spędzać tam, żeby to się nie stało ważniejsze niż to prawdziwe życie. Chociaż słyszałam teraz o tym Meta Universe, to tyle inwestują i to chyba ludzie będą w tym spędzać więcej czasu niż w rzeczywistości. Ta myśl mnie przeraża, ale może jestem taka trochę oldschoolowa, nie wiem. Czy idealizm pokazany w filmie to zagłada zdrowych relacji? Tak mi się wydaje. To, że ona jest taką perfekcjonistką, staje jakby na przeszkodzie stworzenia czegoś prawdziwego. Ona po prostu chce, żeby było tak, jak ona chce. Ona chce tego, ona patrzy na wszystkie opcje, a może to będzie psiarz, a może to będzie uduchowiony, ale tak naprawdę jej nie obchodzi to, co jest z drugiej strony. Może czy on ma jakieś potrzeby. To wszystko chodzi o to, co ona chce. I wydaje mi się, że z takim nastawieniem nie da się zbudować czegoś wartościowego. A poza tym, właśnie to, że ma takie wygórowane oczekiwania, które tak naprawdę siebie właśnie zaprzeczają. Czyli to, że chce kogoś bardzo męskiego i supermana, ale też, żeby robił jej pedicure i masaż i to. To wszystko jakby zaprzecza i nie może mieć miejsca w życiu normalnym. Wydaje mi się, że właśnie te nasze oczekiwania, wygórowane i wyobrażenia stają na przeszkodzie docenieniu tego, co jest obok, tej prawdziwej osoby, która ma swoje humory, która nie zawsze jest idealna, która nie zawsze ma ochotę zrobić ci masażyk, która nie zawsze reaguje w tak bardzo męski sposób, jak bym sobie wymarzyła. Ale takie jest życie, i chyba na tym polega miłość, żeby właśnie kochać pomimo. Co musi się stać, żeby człowiek zauważył, że jednak musi coś w sobie zmienić?
ta bohaterka na ekranie jest jakby awatarem, jest jakby odbiciem, tak, no ja do tego podchodziłam, tej bohaterki, nie? Czyli kiedy ona się cieszy, mówi, ale super, wszystko jest pod kontrolą. Tak samo ta robi nawet taki sam gest. No właśnie ona to wszystko zepsuła i to się jakby eksportuje na jej prawdziwe życie. No bo widzimy, że ten burdel, to, że no właśnie potem facet tego no nie znosi i się wyprowadza. No mówią, że trzeba upaść nisko, żeby docenić to, co się miało, jak nisko, no pewnie dla każdej osoby inaczej. No nikomu nie życzę tego, żeby no tak wszystko spartaczył, żeby musiał na nowo coś budować, ale czasem to jest potrzebne, żeby zorientować się, co jest ważne i jakie błędy popełniliśmy. Jak się chronić przed tym, co widzieliśmy, żeby jednocześnie nie popaść w drugą skrajność? Końcówka Turbo Love, tak jak pan zauważył, ten awatar mówi no zrób coś dziewczyno, wyjdź, pokazuje jej, tam są drzwi, już wyjdź z tego programu, już przestań się bawić w to kontrolowanie, tylko no zacznij żyć normalnym życiem i zacznij, no właśnie, no doceniać to, co masz i budować, ale właśnie nie w tym świecie wirtualnym, więc takie jest przesłanie Turbo Love. Więc... Ale no ciężko mi dać receptę. Wydaje mi się, że każdy ma jakieś swoje różne potrzeby. Ale tak, wydaje mi się, że właśnie to docenianie tego, czego się ma i może jednak no, dozowanie sobie tego social media i tego świata wirtualnego, żeby no, nie ominęło to piękno prawdziwe nas. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek.